Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć, drodzy słuchacze! Czy zdarzyło Wam się spojrzeć na swojego psa i zastanowić, czy naprawdę rozumie, co do niego mówicie? Nie mówię tu tylko o klasycznym siad czy chodź tu, mam na myśli te chwile, gdy mówicie coś bardziej skomplikowanego, a wasz pies patrzy na was z takim zrozumieniem, jakbyście właśnie wyjaśnili mu całą filozofię życia. Ja mam dwa psy, kundelka Maxa i jego koleżankę Fionę. Oboje uratowani przez Fundację Dom dla Kundelka. Max jest typem filozofa, który na każde słowo reaguje, jakby analizował, czy na pewno warto wstać z kanapy. Fiona to z kolei żywa iskra. Zanim skończę zdanie, ona już jest w akcji. Obserwując ich codziennie, często zastanawiam się, co właściwie dzieje się w ich psich głowach. Dzisiejszy odcinek to podróż w świat komunikacji między człowiekiem a psem. Zastanowimy się, czy psy naprawdę rozumieją nasze słowa, czy może reagują na coś zupełnie innego. Na przykład na nasz ton głosu, mowę ciała, a może nawet na ukrytą intencję. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście przekonać psa, że u weterynarza będzie fajnie, to wiecie, że one potrafią wyczuć, co naprawdę macie na myśli. Fiona, choć kocha ludzi, na widok transportera do weterynarza zamienia się w kota, znika i pojawia się tam, gdzie najmniej się tego spodziewacie. Max z kolei robi to, co zwykle. Patrzy, jakby chciał powiedzieć: serio? Myślisz, że w to uwierzę? W dzisiejszym podcaście spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań, które mogą nurtować każdego opiekuna. Czy psy rozumieją nasze słowa tak, jak my je rozumiemy? A może ich sposób pojmowania języka jest zupełnie inny? Przyjrzymy się naukowym badaniom, dowiemy się, co o tym mówią behawioryści i podzielimy się praktycznymi wskazówkami, które pomogą Wam lepiej komunikować się ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Zapraszam Was na ten wyjątkowy odcinek, w którym rozwiejemy mity, potwierdzimy kilka faktów i przede wszystkim pośmiejemy się z naszych wspólnych doświadczeń. A jeśli teraz obok Was leży Wasz pies, możecie mu powiedzieć: słuchaj uważnie, to wszystko o Tobie. Max i Fiona są już gotowi, a Wy? No to zaczynamy. Psy są niezwykłymi stworzeniami, jeśli chodzi o komunikację z ludźmi, ale warto zrozumieć, że ich sposób odbierania mowy znacznie różni się od naszego. To nie słowa jako takie są dla nich najważniejsze, lecz intonacja, kontekst i specyficzne dźwięki. Kiedy mówimy do psa, bardziej niż treść, liczy się dla niego to, jak brzmi nasz głos. Czy jest przyjazny, czy surowy, czy pełen entuzjazmu. Psy są mistrzami w odczytywaniu emocji z naszego tonu. Dlatego właśnie zdarza się, że gdy powiemy do psa coś wesołym głosem, zareaguje radością, nawet jeśli były to słowa zupełnie bez sensu. Naukowcy od lat badają zdolność psów do rozpoznawania dźwięków i słów. Jedno z najbardziej znanych badań dotyczyło mózgu psów i tego, jak reaguje on na różne rodzaje dźwięków. Okazało się, że psy potrafią nie tylko rozróżniać słowa, ale także analizować ton głosu, by lepiej zrozumieć naszą intencję. Przykładowo, gdy powiemy dobry pies z gniewnym tonem, pies najprawdopodobniej odbierze nasze słowa jako naganę, a nie pochwałę. Przyznam, że moje dwa kundelki doskonale wiedzą, kiedy coś przeskrobały, zanim jeszcze zacznę mówić. Intonacja mojego głosu działa na nie jak magiczny przycisk. Max, wielki fan jedzenia, doskonale rozpoznaje dźwięk słowa kolacja i na sam jego dźwięk potrafi wystrzelić w stronę miski jak rakieta. Z kolei Fiona, bardziej wrażliwa, zawsze reaguje na słowa wypowiedziane łagodnym tonem, jakby chciała upewnić się, że wszystko między nami jest w porządku. Jednak warto zauważyć, że psy uczą się konkretnych słów głównie przez skojarzenia. Na przykład słowo spacer oznacza dla nich nie tylko wyjście na dwór, ale i całą radość związaną z tym wydarzeniem. To niesamowite, jak szybko psy potrafią zapamiętywać takie skojarzenia i reagować na nie z niezwykłą precyzją. Choć w głębi serca wiemy, że pies nie zrozumie zawiłych zdań, jakie mu serwujemy, to jednak ich zdolność do reagowania na nasze słowa i ton głosu jest czymś naprawdę wyjątkowym. Zabawne jest też to, że czasem wydaje się, że psy rozumieją więcej, niż byśmy przypuszczali.
Czyż nie mieliście kiedyś wrażenia, że wasz pies patrzy na was, jakby wiedział dokładnie, co chcecie powiedzieć? Może to kwestia telepatii, a może po prostu niesamowita intuicja, jaką mają psy. Jedno jest pewne, choć nie mówią naszym językiem, to z pewnością świetnie radzą sobie w roli naszych najlepszych słuchaczy. Psy są absolutnie niesamowite, jeśli chodzi o zdolność do przyswajania ludzkich słów, choć często wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy. W nauce od dawna interesowano się tym, jak psy interpretują nasze słowa i wiele badań dowiodło, że ich mózgi pracują nad zrozumieniem nas na poziomie, który może nas zaskoczyć. Jednym z najsłynniejszych przykładów jest border collie o imieniu Rico, który trafił na naukowe salony, bo rozumiał ponad 200 słów. Wyobraźcie sobie tę scenę. Wołacie psa, mówicie przynieś pilota od telewizora, a on dokładnie wie, o co chodzi, choć nigdy nie studiował ludzkiej mowy. Rico był w stanie przypisać konkretne dźwięki do określonych przedmiotów i reagować na nie z precyzją, która wprawiła w osłupienie naukowców. Nie trzeba jednak być Rico, żeby robić wrażenie. Fiona i Max również wykazują swoje zdolności. Max, który jest sprytny jak lis, doskonale rozpoznaje słowo ciastko. Wystarczy, że ktoś to powie, a jego uszy stają na baczność, a on czeka przy szafce, gdzie trzymamy smakołyki. Fiona z kolei jest specjalistką od piłki. Nie ma znaczenia, w którym kącie domu czy ogrodu znajduje się jej ulubiona zabawka. Zawsze ją znajdzie. Bardzo intensywnie reaguje również na zdanie idzie pancia. Zrywa się wówczas pędząc do drzwi i czeka, aż się otworzą, a w drzwiach stanie jej ukochana pani. Czasem żartuje, że moglibyśmy spróbować z nią eksperymentu na miarę Rico, ale chyba musiałbym jej za to płacić w kilogramach ulubionych przekąsek. Badania pokazują, że psy uczą się znaczenia słów w kontekście. Na przykład słowo spacer, o którym już wspominaliśmy, jest rozumiane nie tylko jako dźwięk, ale też w połączeniu z tonem głosu, porą dnia czy ruchem, jakim sięgamy po smycz. W ich mózgach powstaje skojarzenie, które z czasem nabiera coraz większej precyzji. To trochę jak z nami, kiedy uczymy się nowego języka. Najpierw poznajemy podstawowe słowa, a dopiero później zaczynamy składać je w bardziej złożone zdania. Wszystko to dzieje się dzięki szczególnym obszarom w psim mózgu. W trakcie badań neuroobrazowych naukowcy odkryli, że psy przetwarzają dźwięki w podobny sposób jak ludzie. Używają jednej części mózgu do analizy emocji w tonie głosu, a innej do rozpoznawania samego znaczenia słów. Czy to nie fascynujące? Fiona i Max, choć nie wiedzą, co to badania naukowe czy rezonans magnetyczny, są dowodem na to, jak niezwykłe są psie zdolności. Czasami, kiedy siedzę z nimi na kanapie, oglądając telewizję, zastanawiam się, czy nie zrozumieli ze słów płynących z telewizora więcej niż mi się wydaje. Może kiedyś odkryją sposób, by nam to powiedzieć. W końcu to tylko kwestia czasu. Musimy przyznać, że psy to prawdziwi mistrzowie odczytywania naszych emocji i to na poziomie, który często wydaje się niemal magiczny. Nie tylko reagują na dźwięki czy ton głosu, ale wyczuwają coś znacznie głębszego. Nasze stany emocjonalne. Czasem wystarczy, że siądziemy na kanapie w milczeniu, a nasze psy już wiedzą, że coś jest nie tak. Fiona na przykład, moja spokojna dama, w takich chwilach zawsze kładzie mi głowę na kolanach, patrząc na mnie tymi swoimi pełnymi ciepła oczami, jakby chciała powiedzieć: jestem tutaj, nie martw się, stary. Max z kolei potrafi przybiec i po prostu położyć się obok, jakby chciał czuwać przy mnie, dopóki nie poczuje się lepiej. Zdarza się również, że bywam poddenerwowany. Każdemu z nas to się zdarza. Trzymają się wówczas na uboczu. Bez słów, bez gestów, doskonale to czują. To niesamowite, jak psy wyłapują nasze nastroje bez potrzeby wypowiadania choćby jednego słowa. Psy potrafią rozpoznawać nasze emocje nie tylko na podstawie tonu głosu, ale również naszej mimiki czy mowy ciała. Co więcej, ich wyczulenie na ludzkie emocje jest porównywalne do zdolności empatii, którą wykazują ludzkie dzieci. Nasze pociechy mają zdolność do synchronizowania się z nami emocjonalnie. Kiedy jesteśmy radośni, one wydają się pełne energii. Kiedy czujemy się smutni, często same stają się spokojniejsze, jakby próbowały dostroić się do naszej potrzeby wyciszenia. I chociaż moglibyśmy pomyśleć, że to przypadek, rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. Psy naprawdę starają się być dla nas oparciem.
To niesamowite, jak psy potrafią reagować na nasze emocje i być dla nas, kolokwialnie mówiąc, kubeczkiem wyciszającej melisy. Ich instynktowne zachowanie, jakby wyczuwanie naszego smutku czy zmęczenia, sprawia, że często stają się najlepszymi terapeutami. Moje dwa psie anioły doskonale to rozumieją. Fiona zawsze znajdzie sposób, żeby się do mnie przytulić, a Max będzie czuwał obok, pilnując, żebym nie czuł się samotny. Ich obecność działa kojąco. To coś, czego nie da się opisać słowami, ale każdy opiekun psa z pewnością to zrozumie. Co ciekawe, ten fenomen jest wykorzystywany również w terapii. Pies potrafi zdziałać cuda w pracy z osobami chorymi, samotnymi, czy nawet dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psa, przynosi niesamowite efekty. Kontakt z psem potrafi obniżyć poziom stresu, poprawić samopoczucie, a nawet przyspieszyć powrót do zdrowia. Wiele badań pokazuje, że obecność psa przy łóżku chorego pacjenta sprawia, że ten szybciej wraca do sił. To jak pies patrzy na nas swoimi mądrymi oczami, jak macha ogonem, przynosi poczucie spokoju i bezpieczeństwa. A przecież wszyscy wiemy, że kiedy czujemy się lepiej emocjonalnie, nasze ciało reaguje pozytywnie. Rozumienie naszych emocji to również sposób komunikacji. Psy są dla nas nie tylko przyjaciółmi, ale też istotami, które realnie wpływają na nasze życie. To, że rozumieją nasze emocje i reagują na nie w sposób tak czuły i opiekuńczy, czyni je wyjątkowymi. Fiona i Max, tak jak wiele innych psów, uczą mnie każdego dnia, jak ważna jest ich obecność i prosty gest. Czasem wystarczy tylko być. Omówimy teraz krótko proces uczenia psa nowych słów. To fascynujące zagadnienie, które pokazuje, jak elastyczne i inteligentne mogą być nasze czworonogi. Oczywiście każdy pies jest inny, jedne uczą się błyskawicznie, inne potrzebują więcej czasu i cierpliwości. Max Łakomczuch, który uwielbia smakołyki, potrafi nauczyć się nowego polecenia w zaledwie kilka powtórzeń, zwłaszcza jeśli nagroda jest naprawdę apetyczna. Fiona natomiast, bardziej stonowana i nieco uparta, potrzebuje większej motywacji, ale gdy już załapie, nie zapomina. To dowodzi, że kluczem do sukcesu jest dostosowanie podejścia do charakteru psa. Uczenie psa nowych słów opiera się na prostych zasadach: powtarzalność, pozytywne wzmocnienie i jasne komunikaty. Najważniejsze jest, aby pies skojarzył słowo z konkretną czynnością lub przedmiotem. Na przykład, jeśli uczymy komendy siad, ważne jest, aby wypowiadać słowo w momencie, gdy pies rzeczywiście siada i natychmiast nagradzać go smakołykiem lub pochwałą. Psy uczą się przez asocjację, dlatego jeśli zachowanie przynosi im coś pozytywnego, będą je powtarzać. Warto też wspomnieć, że psy potrafią uczyć się bardziej złożonych komunikatów. Przykładem jest nauka aportowania konkretnej zabawki. Możemy pokazywać psu zabawkę, wypowiadając jej nazwę, na przykład piłka lub misiek, a następnie nagradzać za każdą próbę przyniesienia właściwego przedmiotu. To właśnie w takich sytuacjach ujawnia się inteligencja psa, zdolność do rozróżniania i zapamiętywania konkretnych słów. Badania naukowe pokazały, że niektóre psy, takie jak wspomniany wcześniej border collie Rico, były w stanie nauczyć się nazw setek przedmiotów. Rico znał ponad 200 słów, a w eksperymentach potrafił wybrać nieznany przedmiot spośród znanych, używając wykluczenia. Niezwykła zdolność, którą wcześniej przypisywano głównie ludziom. Możemy także rozwijać umiejętności naszych psów poprzez bardziej złożone zadania, takie jak nauka rozpoznawania kolorów czy kształtów. Chociaż to wymaga więcej czasu i cierpliwości, wiele psów zaskakuje swoją zdolnością do logicznego myślenia. Max na przykład potrafi odróżnić swoją ulubioną niebieską piłkę od czerwonej kuli smakuli, mimo że różnią się tylko kolorem. Oczywiście chętniej sięga po kulę, jednak gdy zdecydowanym, a jednocześnie pozytywnym tonem proszę o piłkę, on ją przynosi. Wie, że za chwilkę będzie mógł biec za nią po komendzie aport, co naturalnie uwielbia. Proces nauki to nie tylko rozwój psa, ale także budowanie więzi między nami a naszymi czworonogami. Każda chwila spędzona na nauce nowych poleceń to okazja do wzmocnienia zaufania i komunikacji. A co najważniejsze, pamiętajcie, uczenie psa nowych słów to nie tylko wyzwanie intelektualne, ale także świetna zabawa. Jesteśmy dumni i zadowoleni, gdy nauczy się nowej komendy. Pies natomiast cieszy się, że mógł sprawić nam przyjemność.
Taka nauka to nieziemska frajda dla psa, ale i dla nas. Przechodząc od nauki nowych słów do nieco bardziej zaskakującego tematu, musimy poruszyć kwestię, która zawsze wywołuje uśmiech na twarzach opiekunów psów. Czy kiedykolwiek mieliście wrażenie, że wasz pies, no cóż, lekko mija się z prawdą? Może Fiona, chcąc dostać dodatkowy smakołyk, udaje, że zapomniała, gdzie schowała swoją zabawkę, by zmusić mnie do jej znalezienia. Albo Max, który czasem patrzy na mnie jak niewiniątko, a chwilę później okazuje się, że to on właśnie ukradł skarpetkę. Te małe sytuacje mogą wydawać się zabawne, ale prowadzą do pytania, czy psy mogą kłamać. Naukowcy postanowili przyjrzeć się temu bliżej, badając, czy psy są zdolne do manipulacji. Okazuje się, że nasze czworonogi faktycznie mają w sobie nutę sprytu. Badania pokazały, że psy potrafią udawać lub celowo zmieniać swoje zachowanie, by osiągnąć określony cel. Na przykład w jednym z eksperymentów psy miały wybierać między dwoma różnymi ludźmi. Jeden zawsze dawał im smakołyk, a drugi nie. Z czasem psy nauczyły się prowadzić tego mniej hojnego człowieka do pustych pojemników, oszczędzając prawdziwe skarby dla kogoś, kto je nagradzał. Zachowania te pokazują, że psy nie tylko interpretują nasze działania, ale także potrafią przewidywać konsekwencje swoich zachowań. Czy to oznacza, że są mistrzami manipulacji? No, może nie do końca w ludzkim rozumieniu, ale zdecydowanie wiedzą, jak osiągnąć to, czego chcą. Możemy zauważyć, że psy obserwują nas uważnie, analizując każdy ruch i ton głosu, aby wykorzystać te informacje na swoją korzyść. Ale nie bądźmy zbyt surowi wobec naszych czworonogów. W końcu ich kłamstwa czy manipulacje są zazwyczaj nieszkodliwe. Fiona na przykład zawsze stara się wymusić dodatkowy czas na zabawę, udając, że nie słyszała mojego wołania do domu. Czy to manipulacja? Być może. Czy mnie to bawi? Zdecydowanie tak. Warto też pamiętać, że te zachowania to efekt ich inteligencji i zdolności adaptacyjnych. Psy są mistrzami w interpretowaniu naszych emocji, a także w dostosowywaniu się do naszych oczekiwań. Manipulacja, jeśli można to tak nazwać, jest tylko kolejnym dowodem na to, jak głęboko rozwinięta jest ich zdolność do komunikacji i interakcji z nami. I szczerze mówiąc, czasami ta manipulacja tylko sprawia, że kochamy je jeszcze bardziej. Niektórzy twierdzą, że psy rozumieją każde nasze słowo, inni z kolei wyśmiewają ten pomysł, twierdząc, że to tylko nasze wyobrażenie. No dobrze, kto z nas nie powiedział kiedyś do psa: rozumiesz mnie, prawda? Oczekując, że pupil za chwilę weźmie się za prasowanie albo ugotuje obiad? W rzeczywistości psy nie rozumieją naszych słów w taki sposób, jak my to sobie wyobrażamy. Jednak ich zdolność do łączenia dźwięków z konkretnymi reakcjami jest naprawdę imponująca. Weźmy na przykład takie stwierdzenie: psy można nauczyć mówić. Serio? Można spróbować, ale wyniki będą raczej komiczne niż praktyczne. Owszem, zdarza się, że niektóre psy potrafią naśladować dźwięki przypominające słowa. Widzieliśmy te wiralowe filmy, gdzie husky mówi coś w stylu „kocham cię”. Ale bądźmy szczerzy, to raczej ciekawostka niż dowód na ich lingwistyczne zdolności. Psy nie myślą w słowach. Ich świat to obrazy, zapachy, dźwięki i emocje. Ciekawym mitem jest przekonanie, że niektóre rasy są inteligentniejsze, bo lepiej rozumieją ludzką mowę. Faktycznie, rasy takie jak Border Collie czy owczarek niemiecki mają wyższą zdolność do nauki poleceń i przyswajania nowych słów, ale czy to oznacza, że są mądrzejsze? Niekoniecznie. Po prostu ich genetyka i potrzeby wynikające z hodowli sprawiły, że lepiej radzą sobie z określonymi zadaniami. Co jednak z pytaniem, czy psy myślą w ogóle? Naukowcy sugerują, że psy raczej nie myślą w słowach, tak jak my, ale ich umysł działa w sposób obrazowy i zmysłowy. Dla psa spacer to nie tylko słowo, ale cała seria skojarzeń. Widok smyczy, zapach trawy, dźwięk otwieranych drzwi. To właśnie dlatego psy tak doskonale reagują na naszą mowę ciała czy intonację głosu. Dla nich to wszystko jest jednym wielkim systemem komunikacyjnym, którego słowa są tylko małą częścią. Warto też wspomnieć, że nasza więź z psem może wpływać na to, jak dobrze nas rozumie. Psy, które żyją w domach, gdzie dużo się z nimi rozmawia, mają większe zdolności do rozumienia niż te, które są mniej angażowane w życie rodziny.
To, jak rozumiejące jest nasze zwierzę, często zależy bardziej od nas samych niż od niego. Ostatecznie, mimo że psy nie rozumieją słów tak jak ludzie, ich zdolność do interpretacji naszego zachowania i dźwięków jest fascynująca. I choć mogą nie znać słów „kochasz mnie”, to doskonale wiedzą, kiedy czują się kochane. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak mówić do psa, żeby was lepiej rozumiał, to mam dla was dobrą wiadomość. To prostsze, niż się wydaje. Psy nie potrzebują długich przemówień ani skomplikowanych konstrukcji zdaniowych. W ich przypadku krótkie, jasne i powtarzalne komendy są kluczem do sukcesu. Powiedzmy sobie szczerze, pies nie zrozumie zdania. Może łaskawie byś usiadł, bo zaraz będziemy wychodzić na spacer. Ale słowo siad w odpowiednim tonie, to już co innego. Ton głosu to wasz największy sprzymierzeniec w rozmowie z psem. Wyobraźcie sobie, że Fiona słyszy słowo chodź, wypowiedziane radośnie i pełne entuzjazmu. Przybiegnie jak na skrzydłach, nawet jeśli właśnie znalazła najciekawszy patyk świata. Ale jeśli ten sam komunikat podamy monotonnym, zniechęconym tonem, Fiona raczej się zastanowi, czy warto się ruszać. Psy są mistrzami w wyłapywaniu emocji w naszym głosie, więc wasz entuzjazm może być równie skuteczny jak smakołyk. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to konsekwencja. Jeśli raz mówicie nie wolno na skakanie na nas przy powitaniu, a innym razem sami zapraszamy, by na nas wskakiwał, to możecie być pewni, że pies będzie miał problem z interpretacją waszych zasad. W przypadku Fiony i Maxa to właśnie konsekwencja była kluczem do sukcesu. Choć nie powiem, czasem trudno było oprzeć się ich urokowi. Nie zapominajmy też o wspólnych rytuałach, które wzmacniają więź między wami a waszym pupilem. Może to być poranna rutyna, w której razem idziecie na spacer, albo wieczorne chwile spędzone na kanapie, kiedy Fiona i Max wiedzą, że to czas na głaskanie. Rytuały te nie tylko budują poczucie bezpieczeństwa u psa, ale też sprawiają, że komunikacja staje się bardziej naturalna. W końcu pies zaczyna rozpoznawać, co wasze słowa oznaczają w konkretnym kontekście i reaguje na nie z coraz większym zrozumieniem. Jeśli chcecie uczyć psa nowych komend, pamiętajcie o pozytywnym wzmocnieniu. Nagrody w postaci smakołyków, pochwał czy nawet ulubionej zabawki działają cuda. Na koniec warto pamiętać, że komunikacja z psem to nie tylko kwestia słów. To również język ciała, emocje i codzienne interakcje. Psy uczą nas, że najważniejsze w relacji jest zaufanie i zrozumienie, które budujemy nie tylko za pomocą słów, ale też poprzez wspólne chwile. Więc następnym razem, kiedy będziecie rozmawiać ze swoim pupilem, pamiętajcie, że każde słowo, gest czy intonacja są dla niego wskazówką, jak bardzo go kochacie. Psy są niesamowite, prawda? Po tym odcinku jestem pewien, że wszyscy zgodzicie się, że nasza komunikacja z nimi to coś znacznie więcej niż tylko wydawanie poleceń i czekanie na ich wykonanie. Psy uczą nas, że rozmowa może mieć różne formy, od słów, przez ton głosu, aż po drobne gesty i emocje, które czasem zdradzają więcej niż byśmy chcieli. Ich wyjątkowa zdolność do interpretowania świata na swój sposób sprawia, że każdego dnia zaskakują nas czymś nowym. Nasze psy to mistrzowie w czytaniu między wierszami, wychwytywaniu niewidzialnych dla nas sygnałów i odpowiadaniu na naszą miłość w sposób, który rozumieją najlepiej. To, że rozumieją nasze słowa, to tylko fragment większej całości. Ich umiejętność interpretowania naszego świata jest dowodem na to, jak niezwykłe są nasze relacje z nimi. Dlatego zachęcam was, drodzy słuchacze, do eksperymentowania. Spróbujcie nowych słów, zmieńcie intonację głosu, zaobserwujcie, jak wasze psy reagują na różne emocje. Czasem wystarczy jeden mały gest, jedno słowo, żeby odkryć coś nowego w tej niesamowitej komunikacji. I pamiętajcie, każdy pies jest inny i ma swoją osobowość, swoje preferencje i sposób odbierania świata. To właśnie czyni tę relację tak wyjątkową. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i mam nadzieję, że ten odcinek pomógł wam lepiej zrozumieć swoich czworonożnych przyjaciół. Nie zapomnijcie podzielić się swoimi spostrzeżeniami i historiami. Każdy komentarz pod filmem to dla mnie ogromna przyjemność, a jest ich niestety niewiele. A teraz idźcie, przytulcie swoje pupile i spróbujcie z nimi porozmawiać. Kto wie, może odkryjecie coś, o czym wcześniej nie mieliście pojęcia. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu.
Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.